W dzisiejszym filmie zapraszam na przygody z płytą główną Asusa, którą używałem w moim komputerze jakieś 20 lat temu. Asus P4B266SE to płyta pod socket 478, chipset Intela 845D, wspiera tylko procesory na rdzeniu William Mete o taktowaniu 400 MHz. Za grafikę odpowiada karta HIS na rdzeniu ATI. Jest to Radeon 9000. Posiada niesamowite 64 MB pamięci VRAM oraz szerokość szyny danych 128 bitów. Do tego mam pamięć DDR. Karta sieciowa to jakiś Intel na złączu PCI. Dane zapisywane są na dysku Seagate o pojemności 160 GB z interfejsem ATA. Procesory, które przetestuję, to Celerony od 1,7 do 2,7 GHz, Pentium 4 od 1,7 do 2,6 GHz. Zainstaluję dzisiaj system operacyjny Windows XP z płyty CD. Instalacja systemu była całkowicie standardowa i bezproblemowa. Po niecałych 30 minutach pokazał się pulpit systemu Windows XP. W następnym kroku zainstalowałem parę benchmarków, a także uruchomiłem aktualizację systemu poprzez Legacy Update. I mniej więcej po godzinie pracy komputera zaczęły się problemy. Komputer wielokrotnie podczas pracy zawieszał się. Sprawdziłem temperatury, nic się nie przegrzewa, więc może trzeba po prostu zaktualizować BIOS. Na stronie Asusa znalazłem najnowszy BIOS w wersji beta. Utworzyłem dyskietkę startową i skopiowałem na nią plik BIOS-u oraz program flaszujący. W BIOSie zmieniam kolejność bootowania. Uruchamiam komputer z dyskietki startowej MS-DOS. Program flaszujący uruchamiam poleceniem aflash. Zapisuję kopię zapasową aktualnego BIOS-u pod nazwą OldBean. Następnie podaję nazwę pliku nowego BIOS-u. Czy jestem pewny, że chcę flashować BIOS? Oczywiście. BIOS się aktualizuje. Restartuję komputer. Nadal działa. Od razu zauważam, że zniknęło piękne logo startowe płyty głównej. Nie mogę tego tak zostawić. O ile pamiętam, na płycie CD powinno być narzędzie do zmiany tego loga. Po dłuższej chwili okazało się, że narzędzie do zmiany loga startowego BIOS-u instaluje się wraz z programem Asus Update. Logiczne, prawda? Program Asus Update jest w roku 2025 całkowicie bezużyteczny, ale program do zmiany loga zaraz wykorzystam. Używa się go prosto, należy wskazać plik BIOS-u, wybrać logo i zatwierdzić. Teraz mogę po raz kolejny wgrać BIOS do płyty głównej. Uruchamiam komputer z dyskietki startowej. Następnie uruchamiam program flaszujący poleceniem aflash. Podaję nazwę pliku BIOS-u. Rozpoczyna się aktualizacja BIOS-u. Teraz należy uruchomić ponownie komputer. I jest! Moje piękne logo wróciło. Czy nowy BIOS w czymś pomógł? Nieszczególnie. Płyta główna jak się zawieszała, tak się nadal zawiesza. W takim razie czas na lutowanko, czyli wymianę ponad 20-letnich kondensatorów na nowe. Zabieram się za lutowanie. Ze względu na duże pola masy odbierające dużo ciepła z lutownicy, ustawiam moją stację lutowniczą na 420 stopni. Na początek usuwam stare kondensatory. Oczyszczam pola lutownicze przy pomocy plecionki. Następnie lutuję nowe kondensatory i następnie czyszczę płytę główną stopnika przy pomocy cleansera. Teraz zabieram się za kolejne kondensatory. Wylutowuję stare kondensatory. Oczyszczam punkty lutownicze z cyny. Lutuję nowe kondensatory.
Przycinam końcówki i ponownie czyszczę płytę główną stopnika. Po lutowaniu płyta główna nadal działa. Wygląda na to, że przestała się zawieszać w losowych momentach. W końcu mogę zrobić jakieś testy. Dobra, zaczniemy od Cinebencha 9.5, czyli testu, który bardzo mocno zależy od wydajności procesora w zadaniach typowo obliczeniowych, takich jak renderowanie. I tutaj wyniki mówią same za siebie. Celeron 1,7 GHz zdobył zaledwie 116 punktów, a Pentium 4 o tym samym taktowaniu 151 punktów. Niby ta sama częstotliwość, ale różnica jest wyraźna. Skąd to się bierze? Celerony z tamtego okresu, oparte na architekturze Willamette, miały mniej pamięci podręcznej L2, zaledwie 128 KB, podczas gdy starszy Pentium 4 miał 256 KB, a nowszy Pentium 4 aż 512 KB. A to w renderingu robi kolosalną różnicę, bo dane, które nie mieszczą się w kacze, muszą być pobierane z pamięci RAM, a ta przy tamtych magistralach, realnie taktowanych 100 MHz, była po prostu wolna. Widać też, że wzrost taktowania Pentium 4 rzeczywiście poprawia wynik. Z modelu 1,7 GHz przy 151 punktach do 2,6 GHz, gdzie mamy już 243 punkty, to wzrost o ponad 60%. Ale to wciąż niewiele w porównaniu do tego, jak dzisiejsze procesory potrafią skalować się z zegarem. Ciekawy jest też Celeron 2,7 GHz. Mimo dużo wyższego taktowania osiąga tylko 145 punktów, czyli mniej niż Pentium 4 o taktowaniu 2 GHz. To pokazuje, jak bardzo ograniczająca była ta mała pamięć cache. W renderingu to była po prostu wąska gardziel. W skrócie, Cinebench pokazuje prawdę o tych starych CPU. Zegary to jedno, ale cache i architektura mają dużo większe znaczenie. Celerony były budżetowe nie tylko z nazwy. Po prostu obcięto im wszystko, co dawało realny przyrost wydajności. Przechodzimy teraz do 3D Marka 2001 SE, czyli testu, który w tamtych czasach był wręcz obowiązkowy dla każdego, kto składał peceta do gier. Ten benchmark bardzo dobrze pokazuje ogólną wydajność systemu. Nie tylko grafiki, ale też procesora, magistrali i pamięci RAM. Wyniki? Celeron 1,7 GHz osiąga około 6070 punktów, a Pentium 4 o tym samym zegarze 6717 punktów. Niby różnica niewielka, ale wystarczająca, żeby w praktyce oznaczała kilka klatek więcej w grach pokroju Quake 3 czy Unreal Tournament. Co ciekawe, wzrost taktowania Pentium z 1,7 na 2,6 GHz przekłada się na wynik 7880 punktów, czyli przyrost o jakieś 17-18%. I to jest typowe dla 3D Marka 2001 SE. Tu nie sam zegar grał rolę, tylko też szybkość magistrali FSB i wydajność pamięci. Celerony niestety cierpiały pod tym względem. Miały zaledwie 128 KB pamięci L2. Efekt? Nawet Celeron 2,7 GHz, mimo ogromnego zegara, nie przebił Pentium 4 2 GHz. Uzyskał tylko 6440 punktów, czyli mniej niż teoretycznie słabszy model. W praktyce, w grach z tamtego okresu, różnica była bardzo odczuwalna. Pentium 4 miał wyraźnie płynniejszą animację i krótsze czasy ładowania poziomów. Celeron natomiast często się dławił przy scenach z większą ilością geometrii i tekstu. Można więc powiedzieć, że 3D Mark 2001 SE doskonale obnażał ograniczenia budżetowych procesorów. Celeron był dobry do biura, ale nie do gier. Pentium 4 natomiast, mimo że dziś często wyśmiewany, wtedy faktycznie dawał solidny skok wydajności. No dobra, czas na 3D Mark 2003. Benchmark, który w momencie swojej premiery był prawdziwym przełomem.
To był pierwszy test z tej serii, który naprawdę mocno przeniósł ciężar z procesora na kartę graficzną. I właśnie dlatego wyniki tutaj są znacznie bliższe sobie. Zobaczcie. Celeron 1,7 GHz ma 1200 punktów. Pentium 4 1,7 GHz 1216, a nawet Pentium 4 2,6 GHz tylko 1284 punkty. Różnice praktycznie kosmetyczne. Dlaczego tak? Bo w 3D Marku 2003 to już nie CPU był głównym ograniczeniem, tylko GPU. Sceny testowe korzystały z efektów Pixel Shader 2, dynamicznych cieni i oświetlenia, co na tamtych kartach pokroju GeForce 4 czy Radeonów 9000 i tak było wyzwaniem. Procesor jedynie karmił kartę danymi, ale to GPU robiło całą ciężką robotę. Mimo to wciąż widać pewne różnice. Pentium 4 ma delikatną przewagę nad Celeronem, szczególnie w scenach z większą ilością geometrii. Większy cache po prostu lepiej radził sobie z dostarczaniem danych. Celeron 2,7 GHz z wynikiem 1272 punktów praktycznie dogania Pentium 4 2,6 GHz, co pokazuje, że w tym benchmarku zegar wreszcie zaczynał mieć jakieś znaczenie, ale tylko do pewnego momentu, bo dalej wszystko rozbija się o możliwości karty graficznej. W skrócie, 3D Mark 2003 to moment, w którym testy przestały być CPU-bound, a zaczęły być GPU-bound. Dla mnie to idealny przykład tego, jak w tamtym okresie kończyła się era, w której procesor decydował o wszystkim. Od tej pory w grach to karta graficzna zaczynała grać pierwsze skrzypce. No i tak oto wygląda starcie moich antyków. Celeronów i Pentium 4 Cinebench pokazał, kto tu rządzi w czystej mocy obliczeniowej. 3D Mark 2001 S przypomniał, że nie każdy megahertz to święty graal, a 3D Mark 2003. Cóż, tam już karta graficzna przejęła stery i procesor mógł sobie spokojnie popijać kawę. Ale wiecie co? Wszystkie te testy, punkty i benchmarki mają sens tylko do jednego najważniejszego pytania, które od zawsze wyznaczało granice technologii. Czy pójdzie na tym Doom? Bo jeśli Doom działa, to znaczy, że komputer żyje. A jeśli działa płynnie, to znaczy, że procesor zasłużył na drugie życie w retrobudzie. Nie ma to jak zapach kurzu z gniazda Socket 478 o poranku. A na zakończenie klasyk z tamtej epoki, nieodłączny element każdego porządnego komputera z Pentium 4. Dzięki za oglądanie. Cześć!